pierwszy z mających miejsce tego dnia problemów wydarzył się już przy śniadaniu. Koniec tej biesiady. Kometek, rozdaj reniferom magiczny proszek i rozpoczynamy lekcję latania. Szefie, Tylko, że po pierwsze nie ma proszku, po drugie nie ma kometka. Rudolf, złośnik, profesorek. Znacie sytuację. Czekam na wasze propozycje. Powiedzmy ludziom, że jesteś wytworem kapitalistycznej wądzy zysku. To nie rozwiąże problemu. Według umowy Święty Mikołaj co roku w wigilijną noc rozdaje prezenty. Jeśli tak się nie wydarzy, wszyscy stracimy pracę. Mam pomysł. Nikt nie powiedział, ile domów mamy obdarować. Wystarczy jeden i kontrakt będzie ważny, a do następnych świąt zdążymy wyprodukować więcej proszku. Niekorzystne okoliczności zmusiły Mikołaja do skorzystania z bardziej konwencjonalnych środków podróży. Masz. I tak rozpoczęła się trwająca kilkanaście lat przygoda pełna słodyczy, niespodzianek oraz emocjonalnej kolejki górskiej. A potem nastąpiły smutne czasy, pełne nadgodzin, niskiej jakości sianka i ludzi, którzy znienacka zarzucają mi worek na głowę i zamykają mnie w piwnicy. No dobrze, kilka kwestii było dyskusyjnych, ale niech będzie. Mniejsza z tym. Musimy się naradzić. Najpierw musimy przedyskutować nasze cele. Musimy być jednomyślni podczas przedstawiania naszej strategii. Cała inicjatywa musi przebiegać oddolnie. Jeśli lud ma walczyć z systemem, to my musimy przemówić do ludu. Tak, wiem. Przygotowałem nawet kilka piosenek z odpowiednim przekazem.
Chowaj się. Myślisz, że to wszystko dzieje się bez powodu, tak? Znowu obwiniasz o wszystko innych. Znowu starasz się być samonapędzającą korbką szczęśliwości, która zamiast uszczęśliwiać ludzi, wylewa na nich własne bagno. No i po co się zgadzałeś? Myślałeś, że to taka prosta sprawa, co? W jedną noc dookoła świata mówili. Co może pójść nie tak? To były głupie marzenia na jednego dziecka. Gdybym za wszelką cenę nie pragnął zmiany, gdybym rozumiał, że większym problemem niż stagnacja jest bezmyślne parcie do przodu. Teraz mamy okazję. Uderzymy nagle, z zaskoczenia. Nikt się nawet nie zorientuje. To prawda, że w fabryce panuje kryzys i zgadzam się, że możemy go wykorzystać, ale jak dokładnie? Sam mówiłeś, że potrzebujemy wodza, a który wódz nie ma armii. Wiesz co? Mam dla ciebie niespodziankę. To wszystko? To jedynie nasi oficerowie. Tak naprawdę popiera nas większość pracowników. A nawet jeśli nie, przyłączą się, kiedy już zaczniemy. No dobrze. Tomek ze Sztokholmu prosi o drewniane klocki. Zapisz, że kartonowe. Marysia z Monachium prosi o kucyka. Niech Rudolf szykuje się na wyrwanie rogów. Edek z Edynburga prosi o piszczałkę. No, dalej. Sąd Okręgowy w Wałbrzychu prosi o pana obecność na rozprawie rozwodowej 27 grudnia. Plan jest prosty. Informujemy świętego Mikołaja o naszych żądaniach. W razie niepowodzenia pomogą nam elfy uwolnione z lochów. Wtedy szturmujemy gabinet szefa, przejmujemy władzę w fabryce i wprowadzamy idealne warunki dla proletariatu. Wszystko jasne? A co ze świętym Mikołajem? W końcu to jego fabryka. Święty Mikołaj to zaledwie idea, którą od czasów powstania fabryki personifikowało naprawdę wielu ludzi. Obecny pełni tę funkcję zaledwie od kilkunastu lat, a już widać, jak destrukcyjna jest jego polityka. Niech idea pozostanie ideą, ale musimy zrobić wszystko, aby ukrócić korupcję i tyranię. No dobrze, ale co ze strategicznym aspektem centralizacji władzy? To bardzo trudne pytanie. Na pewno nie możemy pogrążyć się w anarchii. Nasze chwalebne przedsięwzięcie potrzebuje kogoś, kto będzie nim przewodził. Kogoś doświadczonego, kogoś utalentowanego. Mówcy porywającego tłumy i generała wierzącego w to, że szczytne cele wymagają poświęcenia. I dlatego pomny naszych ideałów, równości i braterstwa. Z ciężkim sercem ogłaszam się waszym naczelnikiem.
trzyma więźniów politycznych, tu leniwe elfy, a tu swoją teściową. Spokój, towarzysze. Słuchajcie mnie. My pójdziemy przedstawić nasze propozycje zwierzchnikowi. Kiedy będziemy potrzebować pomocy, zawołamy, a wy się tam stawicie z odsieczą. Zrozumiano? Popilnuj ich. Co się dzieje? Nadciąga niszczycielska fala. Nadszedł w końcu ten moment. To jest właśnie ta chwila, do której was przygotowywałem całe życie. Nadszedł czas konfrontacji. Jesteście ze mną? Przykro mi, szefie, ale na coś takiego się nie pisaliśmy. Złośnik, a ty? Jasne, Fefy, tylko że... Chyba najpierw pójdę pofrać Amojkę. Nie idźcie. Profesorek, ty zawsze byłeś głosem rozsądku. Przepraszam, szefie, ale w tej fabryce nie ma już miejsca na rozsądek. Rudolf, strój bojowy. Szansa na coś więcej niż poprzednio. Takie możliwości. Czy jest sens miało być w miarę normalne życie? Tylko spójrz na siebie. Cała ta groteskowa, cukierkowa otoczka. Jakbyś nie chciał, żeby inni wiedzieli, kim jesteś. Może tak będzie słusznie. Słusznie? Co to znaczy słusznie? Masz tylko dwie opcje. Albo będziesz niewolnikiem w tak zwanej słusznej sprawie, albo panem, który sam decyduje, co jest słuszne. Ale ostateczny wybór należy wyłącznie do ciebie. Spokojnie, chodź. Odłóż tą butelkę. Albo nie, lepiej mi ją daj. Mamy zapasów na 2 tygodnie. Zbudujemy taran i gwarantuję, że wkrótce się poddadzą. Poddajemy się. Jesteśmy gotowi do negocjacji. Wasze warunki są nie do zaakceptowania. Domagamy się tylko podstawowych przywilejów i autonomii. Wszyscy znaliście warunki kontraktu, a jego nie da się już zmienić. Nie będziemy pracować dalej w tym stanie. Odmawiamy dalszej pracy. W takim wypadku możemy was wyłącznie wypuścić. To znaczy? Rozwiązać kontrakt, wyrzucić z pracy, chociażby za nieprzestrzeganie przepisów BHP. Ale przecież my przyszliśmy tutaj właśnie po pracę. Może dałoby się coś załatwić. Trzeba by pomyśleć. Odpowiada wam praca biurowa? Jak najbardziej. Podaj tę kartkę.
Rudolf, przynieś telefon. Ale do kogo zadzwonimy? Do kwatery głównej FBI. Opis